Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj tak naprawdę będzie króciutko, bo będzie króciutko. Będzie coś innego po prostu. Zawsze jest kilkanaście minut, dzisiaj mam nadzieję, że się zamkniemy w 10. O 78.10 Wam powiem, co udało nam się już zrobić przy nim od momentu wjazdu, bo tempo prac mnie aż zadziwia. Ciągnik czekał długo, aż wiedzie, bo mieliśmy zablokowane miejsce 78.20, przy której też robiliśmy skrzynię tą IVT. Ale pozmieniało się sporo, napędzamy się i to mi się podoba. Przechodzimy do odcinka, przypominam o łapce w górze, może być też komentarz, no i przechodzimy do odcinka. Jak widzicie, ciągnik jest rozpołowiony, to znaczy jest rozjechany. Skrzynia pośrednia została w ciągniku, ta działa bez zarzutu, nie ma jedynie przystawki, przystawka musi być naprawiona. Natomiast co do przekładni, to niestety, mimo że ciągnik jest ładny, naprawdę jest ładny, w fajnym stanie, taki no widać, że w oryginale, to jednak jest po przygodzie niestety i mamy do wymiany tą obudowę, a to jest główna obudowa skrzyni biegów. Ja Wam to teraz przewrócę ładnie. I zobaczcie. Będą zbliżenia oczywiście na telefonie, zrobię zdjęcia, tak żebyście widzieli. No niestety wygląda to tragicznie, po prostu była jakaś tu kolizja i wiemy już czemu znaleźliśmy po prostu pełno opiłków w sitku. No dlatego, że po prostu jest to kawałek pierścienia zabezpieczającego, takiego dużego pierścienia, który nam tutaj zabezpiecza w koło kosze. Niestety wypiął się. Ktoś to podleczył, ale słuchajcie, nie wyczyścił układu i niestety ta skrzynia nie chodziła. Dowodem na to jest stan, słuchajcie, pompy jazdy. Pompa jazdy, słuchajcie, wygląda źle. Jest po prostu przemielona, widać nawet teraz na GoPro, a zrobię jeszcze zdjęcia telefonem. Obudowa do planowania strasznie zjechana, nie wiadomo czy da się ją uratować. Piasta oczywiście od biegów wybita, to tak dosyć mocno bym powiedział. No i co? No i trzeba to naprawić. Reszta skrzyni nie najgorzej. Tarczki dosyć mocno poprzyjeżdżane, te główne tam odjazdy, też jest zdjęcie, już nie będę przybliżał. Niestety, ale no, z zębów już jest taka nieco ponad połowa, a to powoduje po prostu straszne luzy przy zapinaniu takiego biegu. Później są różne stuki, szarpnięcia i inne rzeczy. Właśnie stąd się bierze, słuchajcie, stąd się właśnie bierze. Także ta budowa musi być inna. Jeszcze zobaczymy, czy uda się używkę gdzieś tam zdobyć. Słuchajcie, nowa budowa kosztuje tyle, ile reszta części do tej skrzyni tak na bogato, tak? Także no, będziemy walczyć, żeby ją po prostu udało się dostać. Oczywiście steper motor był już kiedyś wymieniany. On działał bez zarzutu poprawnie, 100%, żadnych błędów, także on zostanie tutaj jakby przełożony do nowej obudowy. On oczywiście, jak wiecie, już odpowiada za zmianę półbiegów w tej serii ciągników. No i co? I ciągnik do naprawy jak najbardziej. Musimy jeszcze zrobić jedną ze zwolnic. Nie pamiętam, czy lewą, czy prawą. Jedna jest ok, ma luz bardzo w normie. Niestety druga musi być naprawiona. Potem tak, musimy tutaj zrobić te gniazda hydrauliczne. Straszne wycieki. Decyzja, że palimy taką blachę i dajemy normalne, słuchajcie, fastery. Ktoś już tak na internecie gdzieś tam puścił zdjęcie, ma to zrobione. To jest bardzo proste rozwiązanie. Zużyje się gniazdo fastera, kupujesz za 300 porządne z fastera, a jak chcesz podróbki, to możesz nawet taniej. A tutaj sam wkład kosztuje chyba z 1000 zł. Jeden wkład w gniazda. No i razy 6, no to jest 6000. No wypalenie blachy plus jakiś spornik to będzie pewnie tam, nie wiem, z naszą robotą strzelam między 400 a 800 zł. Nawet jak tu zejdzie, nie wiem, któraś godzina, żeby to ładnie tu podopasowywać, nie wiem, tą blachę jakoś pomalować. Może się uda nawet z nierdzewki ją zrobić i będzie spokój. No i 6 gniazd po tam 300 zł, no to jest, słuchajcie, połowa pieniędzy, nawet nie cała, a problem jest rozwiązany, a te pieniądze, słuchajcie, zostaną nam na zrobienie tutaj, jeszcze chyba tutaj, z tego co pamiętam, jest wyciek z którejś regulacji, bo klient ma wszystkie 3 gniazda z regulacją i to przynajmniej naprawimy. No i będzie wilk syty, owca cała. No i jeśli chodzi o silnik, na pewno jeszcze byśmy chcieli, to już będziemy uzgadniać z klientem, czy po prostu robimy tu jakiś przegląd układu wtyskowego, bo ten jest od nowości w tym ciągniku. Nie? Czyli ciągnik nie jest jakiś dojechany, ale no po prostu, ale ma lata i warto by było to sprawdzić. Tym bardziej, że turbo sprężarka gdzieś tam już rzuca trochę olejem, czyli na pewno dostaje wysoką temperaturę. Warto by było ją wyjąć, dać do zrobienia, no i zajrzeć do właśnie wtyskiwaczy, dać je do sprawdzenia. Tu są wtyskiwacze boszowskie, słuchajcie, typowy mechaniczny wtyskiwacz w komplecie z pompą rzędową.
Pompa rzędowa, słuchajcie, jest tu, oczywiście z prawej strony. Pytałem tak z przerażeniem Adama, który nam tutaj ogarnia układy wtyskowe i który już troszeczkę ma nas dosyć ostatnio przez tą pompę Delphi'a przy 6910. Ale też jeszcze wspomnę. No i co? Ale wysłałem mu tabliczkę, wysłałem mu zdjęcie, mówi to zrobimy na 100%, jestem pewien części, także no jak trzeba będzie, wymontujemy po prostu to i tak, żeby to było porządnie zrobione. Ustawimy zawory, sprawdzimy ciśnienia, wejdziemy sobie endoskopem do środka i myślę, że ten silnik to jeszcze pojedzie, a pojedzie. Troszeczkę też jakichś tam prostych napraw przy instalacji musimy zrobić. Tam są wiązki troszeczkę pouszkadzane, ale to przy okazji jakby już gdzieś tam składania, Przemek sobie będzie to robił. No i co? I byłoby, słuchajcie, tyle. Resztę już jest na protokole, to już nie będę gdzieś tam przedłużał. Musimy jeszcze tylko na koniec zrzucić oczywiście obudowę wałka WOM, wyczyścić całą zlewnię i sprawdzimy sobie luz na dywsze, bo to sprawdziło nam się to, nie kosztuje to dużo, a ratuje naprawdę mnóstwo pieniędzy, bo tam byle jaka awaria, czy to wałka, czy przekładni tej od zmiany biegów, czy awaria dyferencjału, czy tam ataku, no to są po prostu, to są dziesiątki tysięcy. Szkoda przy tej koniunkturze w rolnictwie, żeby klienta tutaj narażać na koszty. Tutaj troszeczkę przemeblowanie jeszcze. Chłopaki sobie zmieniają gdzieś tam szafki, bo zostały nam dwie po byłych pracownikach, a że jeden z chłopaków już się nie mieści, no to po prostu przenosi się do innej. Tamta będzie dla świeżego pracownika, który wiadomo na początku zawsze, już tak z doświadczenia wiem, że ci, którzy przychodzą, wystarcza im dobra jatuwa, dobrze wyposażona, oczywiście z dodatkami, ale jednak no, chłopak, który tu już robi lata, a też robi mnóstwo jakichś takich ciężkich prac, potrzebuje mnóstwo wybijaków, innych rzeczy, no to niestety, ale on potrzebuje mnóstwo narzędzi. I tak naprawdę w podwójnym komplecie, bo słuchajcie, nawet głupi śrubokręt trzeba mieć jeden gorszy, jeden lepszy, tak? Do takich ciężkich zadań trzeba mieć ten gorszy, taki na zmarnowanie, no a do takich czystych prac trzeba mieć ładny, fajny śrubokręt. To taki prosty przykład z brzegu. 7430 sprzedany, to wiecie chyba. No i parę jeszcze takich ekstrasów klient sobie dożyczył. Dwie lampy Kogut, oczywiście dwie lampy ostrzegawcze, przepraszam. Są dwie, dołożyliśmy prawą, świecą obydwie, błędów nie ma. Fajnie. Nie wiem, jak to się stało. Jest dołożony wyłącznik masy tutaj. Chłopaki już mają otwarte, bo przekładali tutaj, przekładają, nawet są w trakcie przekładania gniazdka na plastikowe. Jakaś tam folika spadła. Zrobiliśmy jeszcze rozrusznik, zagenerowaliśmy, bo tak gdzieś tam hałasowo trochę przy odpalaniu. Teraz zupełnie inaczej ciągnik odpala. No i full LED, słuchajcie, to taka sexy sprawa. Dalekosiężne lampy, Sparex, UTV-y, 12 sztuk UTV-ów we full konfiguracji. Tak naprawdę, oczywiście kierunkowskazy tak samo, przód, lampa też. No, fajnie to wygląda. Ja może też gdzieś tam, może nagramy coś na dworze też, bo łatwiej, nie wiem jaka będzie pogoda. Nawet klient nam dostarczył lampkę LED do tablicy. Tył też, dołożone lampy na botnikach. No ciągnik prezentuje się przepięknie, przepięknie. Tutaj pamiętacie, jak jeszcze na filmach nagrywałem, że nie mamy tych płaskowników. Płaskowniki dojechały, są też odboje. Tutaj porobiliśmy sobie jeszcze smarowanie stabilizatora, bo to zapomnieliśmy. Tam jest dokręcona nakrętka, wszystko ładnie poskręcane. Podoba mi się to. A, jeszcze jest dołożona, słuchajcie, taka ciekawostka. Jak ktoś ma fotel, nawet może być fotel John Deere'owski, MSG 9.5, serii 721 lub 731, albo MSG 9.7, tak samo, to jeżeli nie macie bocznej amortyzacji, to można ją dołożyć, słuchajcie. Amortyzacja kosztuje tam 1000 z kawałkiem netto, plus nasza praca i macie fotel z boczną amortyzacją. To jest zupełnie inna klasa fotela, to jest zupełnie się inaczej jeździ na takim fotelu. To tak jakby w ogóle jakby inny model fotela tu wylądował. No i to mi się podoba. Jest to porządnie zrobione, także klient sobie doposażył ten ciągnik i jeszcze dwa nowe komplety schodów w zamienniku. Co prawda one troszeczkę odbiegają kolorem, widać to nawet na filmie, ale gdzieś tam w przyszłości jeszcze klient sobie gdzieś tam wymieni te błotniki albo pomaluje, to myślę, że wtedy po prostu trzeba odkręcić i sobie je tam siknąć. Ale taka ciekawostka, słuchajcie, te schody są lepiej wykonane. Mimo, że w kolor jest skopany, są lepiej wykonane niż oryginalne schody John Deere'owskie. W ogóle spawy są przez całe tutaj dane porządnie. Te schody nawet się nie ugną, jak się po nich wchodzi. No i to mi się podoba. Dobra, i kończymy. A, jeszcze wam tylko pokażę. To już tak, mamy faktycznie 10 minut. Mam nadzieję, że Tomek to jakoś obrobi.
Tu stoi 6910, 6910. Tak jak już wiecie, no przygody z pompą, dwie nowe pompy, brak mocy. Stara pompa naprawiona na nowych częściach. Niestety brak mocy, decyzja, że zostawiamy starą głowicę i tak na razie klient musi jeździć. Po prostu nie ma części, nie? Musi coś albo producent, czyli firma Delphi w tym przypadku, pozmieniać, albo po prostu tak klient będzie jeździł. Tam w najgorszym stanie faktycznie była krzywka. No i to powinno nam zadziałać, mam nadzieję przynajmniej. Bo to jest już ostatni pomysł, już więcej pomysłów nie mamy. To znaczy ostatecznym pomysłem jest złożenie tej pompy tak jak była na starych częściach i danie jakichś tam tanich wtryskiwaczy i tak niech klient jeździ, chociaż z rok, dwa i może wytrzyma, a po prostu w tym czasie może ktoś ogarnął w tym Delphi'u, no bo to jest jakaś paranoja. A stara pompa właśnie na starych częściach chodzi normalnie, tak? I reaguje w ogóle na jakiekolwiek regulacje, a nowa pompa, mieliśmy dwie, no jednej tam nie mogliśmy otworzyć, ale drugą mogliśmy gdzieś tam regulować sobie i dawkę, i doładowanie i zero reakcji, a stara pompa reaguje. Tchnie sobie tynk, zobaczcie, jest tak szaro, brązowo, ale no, ale wygląda to mega fajnie, tu stare tablice zmieniamy, te, które są przed firmą, nawet ładnie okna wyrobione, ładnie na listwach, słuchajcie, na plastikach okna, fajnie, podoba mi się to. Jak ktoś zapyta, czemu parapety zrobiliśmy skośne, no to odpowiedź jest prosta, po to, żeby był na nich porządek. No tak niestety u nas to już jest, że gdzie jest jakieś płaskie miejsce, to się zaraz gospodaruje, a tak to mamy z głowy temat no i koniec. No. Mamy już zainstalowaną instalację pneumatyczną, to już nam Damian zrobił. Nagrzewnica nie musiała być demontowana, także fajnie, już teraz możemy tutaj grzać, bo pierwsze 4 dni nie kazał tynkarz grzać, bo to jest dosyć mocny tynk zrobiony, ze względu na to, że są stare ściany. No i chcieliśmy po prostu, żeby to było porządnie, żeby to trzymało. I nie chciał, żeby pierwsze 3-4 dni grzać, żeby nam się tutaj czasami nie spalił ten tynk. No i teraz co? Czekamy aż wyschnie, pomalujemy to, no i kładziemy instalację, zawieszamy z powrotem kamery, czujki no i wjadą jeszcze lampy oczywiście. Na lampy to czekają, nawet może już Mariusz sobie przyjedzie gdzieś tam w któryś dzień, będzie sobie tam przekładał lampy, bo to może robić, żeby już miał mniej tej pracy później. No i będziemy mogli tu normalnie funkcjonować. No, taka Polska w budowie, ale no już końcówka, myślę. Gdzieś tam na połowie lutego już będziemy normalnie z tej hali korzystać. A ja się odmeldowuję i zapraszam na kolejny odcinek. Może Karola, a może ja jeszcze coś tam dogram. Zobaczymy, jak czas pozwoli, a tego jest ciągle mało. Pozdrawiam z Dominowa. Cześć.